Cześć, witam Was w kolejnej recenzji książki. Tym razem opowiem o dzwonniku z Notre Dame napisanej przez Victora Hugo. Zapraszam. Zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Dzieje się ona w XV wieku w Francji i opowiada zasadniczo o katedrze Notre Dame w Paryżu, która paradoksalnie jest główną bohaterką powieści, ale równocześnie tam splatają się historie miłości archidiakona katedry Frollo i cyganki Esmeraldy, a także Gargusa, tytułowego dzwonnika z Notre Dame, jak i również tam kapitana straży i brata tego archidiakona. Niestety, tak, tutaj z głowy tych wszystkich imion pewnie nie podam, tych postaci. Fabias, Febas chyba się nazywał tenże kapitan straży, a Giorgino, czy jakoś tam na G, był ten brat Frola. No i mamy tutaj tą historię miłosną znaną z bajki Disneya, którą ludzie tam w moim przedziale wiekowym mniej więcej kojarzą z dzieciństwa. Natomiast już przechodząc do oceny całej książki, to muszę powiedzieć, że dostaliśmy rzecz podobną klimatycznie do oczywiście Nędzników Victora Hugo albo opowieści z dwóch miast, więc jest to taka klasyczna powieść XIX-wieczna z wszystkimi tego plusami i minusami. Oczywiście w tym wypadku to tam ma niecałe chyba 150 stron, może nawet mniej, więc czyta się to dość szybko. No ale ten klimat jest zauważalny, że jest to taki dokładnie standard, taki gatunek. Widać mniej więcej wszystkie takie charakterystyczne cechy. Jest ten narrator wszystko wiedzący, są te postacie tak nakreślone dość grubą kreską, ich jakieś takie wielkie namiętności, więc tutaj nas niczym autor nie zaskakuje. Aczkolwiek bardzo fajną rzeczą jest to, że nie ma tam de facto jakichś jednoznacznie pozytywnych bądź negatywnych postaci. Wszystkie są dość szare, w związku z tym w dość fajny sposób się to czyta i widać, że tutaj nie jest to po prostu czarno-biała bajka disneyowska. Ja przyznam, rozumiałem te motywacje archidiakona, też ten kapitan Phoebus straży to po prostu okazuje się dość taką szemraną postacią. Też ta Esmeralda jest taka dość naiwna. W
W związku z tym to na pewno jest dużym plusem, że wszystko jest takie niejednoznaczne. No, natomiast sama historia jest dość prościutka, czyta się to lekko, jakichś specjalnych mądrości z tego się nie wyciągnie. Niemniej, dla mnie solidne, fajne czytadło. Myślę, że dałbym temu 8 na 10. No i zachęcam. Myślę, że na pewno jest to fajniejszy start w XIX-wieczną powieść niż sięganie do tych trochę ceglanych, w sensie dużych objętościowo, nędzników, czy opowieści o dwóch miastach, czy jakichś innych książek z tego okresu. I to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w następnej recenzji, która, mam nadzieję, pojawi się już niedługo. Cześć.